Cześć. To ostatni dzień naszego wyjazdu z Czarnogóry. Krótki, ale z bardzo konkretnym planem. Został nam jeden punkt na mapie niedaleko lotniska. Wodospad Niagara, o którym wcześniej nie wiedziałem zbyt wiele. Ale od samego początku okazało się, że to miejsce ma swój klimat i potrafi naprawdę zaskoczyć. Już u góry, gdy zaparkowaliśmy, było widać, że ten wodospad to nie żadna mini Niagara, tylko całkiem szeroka i efektowna kaskada. Dla tych, którzy zastanawiają się, jak tutaj dojechać, wodospad Niagara znajduje się zaledwie około 15 minut jazdy samochodem od lotniska z Podgoricy. Pogoda pochmurna, ale nie padało. I to właśnie sprawiło, że cała okolica miała zupełnie inny klimat niż słoneczne, suche wybrzeże Czarnogóry. Zjechaliśmy drogą na dół do restauracji Niagara. Na parkingu luz. Miejsc sporo, ludzi mało. Może przez te chmury, ale to tylko dodawało uroku. Na zewnątrz dużo drewna i kamienia, w środku wystrój typowo góralski. Weszliśmy do środka restauracji i od razu w oczy rzucił się nam piękny młyn wodny. Drewniana konstrukcja, wokół potok i charakterystyczny szum wody. W środku duże palenisko, a na jednej ze ścian ogromny drewniany napis Niagara. Wyglądało to wszystko bardzo klimatycznie, jakby człowiek przeniósł się do jakiegoś rustykalnego świata. W ogóle nie spodziewałem się takiego klimatu w środku. Wodospad leży na rzece Cijewna. To jedna z czystszych i bardziej malowniczych rzek w tym regionie. Co ciekawe, część jej koryta tworzy granicę między Czarnogórą a Albanią, więc jesteśmy tutaj całkiem blisko granicy. Obok restauracji na rzece była też niewielka fontanna. Zupełnie niespodziewany element, a woda w rzece miała ciemny, niemal krystaliczny kolor. Wyszliśmy na zewnątrz, żeby zobaczyć, co jeszcze ma do zaoferowania to miejsce. I tam spotkaliśmy jedną z nietypowych atrakcji restauracji. Parę gęsi. Jedna spacerowała spokojnie wśród gości, a druga siedziała na gnieździe pilnując jaj. Z opisu, który znaleźliśmy, dowiedzieliśmy się, że bywają tu także króliki i psy, chociaż akurat tego dnia ich nie widzieliśmy. Nawet w pochmurny dzień spacer wokół wodospadu jest bardzo przyjemny. Nie trzeba specjalnego obuwia, trasa jest łatwa i dostępna praktycznie dla każdego. Na koniec weszliśmy jeszcze do drugiej części restauracji. Była tam wielka sala bankietowa, dzisiaj pusta, ale pewnie na weselach i większych imprezach dzieją się tu rzeczy. Miejsce naprawdę dopracowane i klimatyczne. A jeżeli będziecie głodni, w restauracji Niagara serwują lokalne potrawy. Mięsa z grilla, ryby, sałatki i tradycyjne czarnogórskie dania. My akurat nie jedliśmy, ale menu wyglądało całkiem zachęcająco, zwłaszcza przy takim widoku za oknem. Po krótkim zwiedzaniu restauracji ruszyliśmy już w stronę głównej atrakcji, czyli samego wodospadu. Od razu było słychać szum wody, a z oddali było widać kilka osób robiących sobie zdjęcia. Droga do niego zajmuje minutę, a może nawet mniej, ale ten krótki spacer przez ścieżkę i skały tylko buduje napięcie. W końcu dotarliśmy na miejsce. Naprawdę było warto. Przed nami rozpościerał się szeroki, potężny wodospad. Woda spływała z impetem, tworząc przyjemną, delikatną bryzę, którą czuć było na twarzy. Szum był intensywny, ale nie męczący, raczej uspokajający. Człowiek mógłby tu usiąść i słuchać go przez godzinę. I uwierzcie, że były takie osoby na miejscu. Niżej, pod wodospadem, znajdowała się naturalna sadzawka z prawdziwie lazurową wodą. Niektórzy mówili, że można tam wejść, nawet się wykąpać. Było kilku ochotników. Choć zimna woda raczej nie zachęcała tego dnia, to samo miejsce wyglądało jak z pocztówki. Otaczające skały dodawały surowości całemu krajobrazowi, a na środku małej usypanej wysepki ktoś ustawił, o dziwo, pojedyncze krzesło. Wyglądało to dość zabawnie. Zrobiliśmy jeszcze serię zdjęć i krótkich nagrań, a potem powoli wróciliśmy do auta. To było idealne zakończenie naszego pobytu w Czarnogórze.
Spokojne, nieturystyczne, a jednocześnie zupełnie inne niż wszystko, co widzieliśmy wcześniej. Zamiast zatłoczonych plaż, szum wody, zieleń, gęsi i poczucie, że odkryliśmy coś wyjątkowego. Pamiętaj, że jeśli podobał Ci się ten film i chcesz więcej takich podróżniczych materiałów, nie zapomnij zostawić łapki w górę, zasubskrybować kanał i kliknąć w dzwonek, żeby być na bieżąco z kolejnymi przygodami. Dzięki, że byliście ze mną. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!